Ale prawdę mówiąc, to te przedmioty też są fajne, wiesz, to nie jest tak, że musimy się ograniczyć i w ogóle już nic nie kupować, nic nie mieć, wiesz, minimalizm w 100%, taki, że 2 widelce w domu i 2 noże, chociaż u ciebie tak jest. Nie no, 3. Przedmioty są fajne, ja lubię, no wiesz, nowy płaszczyk, nowa sukieneczka, tam jakieś, ale no trochę nauczyłam się tego, że jakaś taka ograniczona ilość jest wystarczająca. Bo jeszcze tak jakby a propos kupowania i kobiet, to jest tak, że kobiety potrzebują mieć ubrania po to, żeby występować w ubraniach, w których nie występowały wcześniej. Że jak idą na jakąś imprezę, na jakieś święto, wiesz, gdzieś do kogoś, to myślą o tym, znaczy ja tak myślę, że dużo kobiet, tylko się nie wszystkie przyznają, żeby wystąpić w innej kreacji, żeby 2 razy nie pójść do kogoś w tym samym ubraniu. Ja myślę o tym naprawdę, nawet w pracy, wiesz, jak mam spotkania tydzień po tygodniu, to myślę o tym, żeby na następny tydzień się ubrać w coś innego. Jest właśnie w tym problem, że wiesz, że masz sukienki, masz ograniczoną ilość w szafie i że masz ubierać to, w czym cię świat już widział. I dlatego kobiety potrzebują w szafie mieć dużo, żeby ciągle zmieniać ubrania i ciągle w czymś innym być. Ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. Żadnego, że ludzie cię zobaczyli 2 razy w tej samej sukience. A tym bardziej, że na przykład ktoś ci mówi, ale pięknie wyglądasz w tej sukience. To jeśli ktoś tak powie, to znaczy, że powinnaś chodzić w tej sukience częściej, skoro pięknie wyglądasz. Ale już cię zobaczyli i nie będziesz w niej chodzić, nie? Bo już cię zobaczyli. No to szkoda, bo po prostu pięknie wyglądasz i co? I nie założysz jakąś inną, w której nie wyglądasz aż tak pięknie. Ważne, żeby po prostu, wiesz, prezentować się jakoś inaczej. Ja trenuję teraz takie coś, że chodzę w tych samych ubraniach częściej i nic się nie dzieje. W ogóle świat się nie zmienia. Mam ładne sukienki i po prostu w nich chodzę kilka razy, wiesz, w tygodniu czasem, wiesz, 2 razy się powtórzy ta sama sukienka albo coś i nic się nie dzieje w ogóle. Spoko. Po prostu mam fajne rzeczy i sobie je noszę. I mam ich mniej w szafie. Naprawdę mniej, o wiele. Użytkuję po prostu to, co mam, to użytkuję, wiesz, to myślę, że to jest istotne, wiesz, że w tej szafie są rzeczy, które używam, a nie rzeczy, które wiszą. Też kupujemy przedmioty, które w naszych oczach zmieniają nasz prestiż. Wydaje nam się, że w oczach innych ludzi nasz prestiż wzrasta, jeśli mamy jakiś przedmiot. No to też jest istotne, wiesz, bo tak naprawdę kupujemy sobie to, jak ludzie na nas patrzą, albo jak chcielibyśmy, żeby nas widzieli. Nawet nie mamy wpływu na to, czy oni tak widzą, czy nie, ale my mamy poczucie, że widzą nas takimi. Jest jakaś taka gruba rzecz, że kupię mieszkanie, czy kupię samochód, czy kupię coś takiego, co udoskonali mi życie, to mam wrażenie, że to zmieni moje życie, że ja będę szczęśliwsza po tym, że jak to się stanie, to po prostu tyle się zmieni w moim życiu, że to wpłynie w ogóle na takie inne sfery, jakieś takie, wiesz, takie wewnętrzne moje. No i potem się okazuje, że jak kupuję ten przedmiot, czy coś, jakąś grubą rzecz, to się okazuje, że w moim życiu tak jakby głęboko, wewnętrznie nic się nie zmienia. So
took it down together and made a change forever. It's up to me to break the circle or let it bring me to the ground. Do I need to keep on asking when everything is always passing? What is real and what do I want? And what if I don't know? Bardzo takie romantyczne, wiesz, że mężczyzna myśli, wrzucając skarpetki do prania, o kobiecie, którą kocha i szanuje jej to, że ona nie będzie się denerwować rano, jak się obudzi. Wiesz, ona się budzi, otwiera oczy i patrzy, pamiętał. Dzisiaj pamiętał. Albo nagle zaczął pamiętać. Wow, to znaczy, że jestem ważna. Wiesz, to są takie pierdoły, ale naprawdę takie piękne. Więc takie małe gesty można robić dla siebie nawzajem, żeby sobie posprzątać, wiesz, po sobie na przykład. Mamy bardzo dużo przedmiotów i jak mamy bałagan, to nie wiemy, gdzie co jest. I to jest strata czasu i strata nerwów wtedy, kiedy szukasz. A jeżeli masz mało przedmiotów albo wiesz, gdzie co jest, wiesz, że te przedmioty są, to jest w tej szufladzie, to w tej, tu masz szafkę na to, tu masz szafkę na to, to po prostu nie musisz szukać tego, bo wiesz, gdzie to jest. I to naprawdę zwalnia psychikę z takich momentów, kiedy wiesz, no masz bałagan i nie wiesz, gdzie co jest. I chcesz to, no ale wiesz, żeby to zrobić, żeby tak było, no to trzeba wcześniej uporządkować tą przestrzeń. Najlepsze sposoby trzeba zrobić najpierw bałagan. To moje dzieci się z tego śmieją, że jak ja robię porządki, to jest po prostu taki bajzel. Bo najlepsze porządki się robi wtedy, kiedy na przykład masz do posprzątania komodę i wyciągasz z komody wszystkie rzeczy, które są w środku. Wywalasz na łóżko, na podłogę, wszystko, co tam jest i dopiero potem układasz z powrotem. I wkładasz do komody z powrotem rzeczy, które chcesz, żeby tam były. Układasz tak, jak chcesz, żeby były. I układasz najpierw przedmioty takie ważne dla ciebie i sprawdzasz, jak to tam, wiesz, wygląda. A te, które zostają na podłodze lub na łóżku, no to są przedmioty, których się możesz pozbyć, wiesz. Jakoś tak, no dobrze jest po prostu zrobić takie generalne porządki, czyli wiesz, wszystko. Jak pokój dziecięcy sprzątasz, to w ogóle świetny sposób jest wyjęcie wszystkich rzeczy z pokoju dziecięcego. Wszystkich, oprócz mebli, do przedpokoju. Wyciągasz, wyjmujesz, przekładasz w ogóle w inne miejsce, do innego pokoju. A potem te przedmioty układasz i wkładasz z powrotem do tego pokoju, ale tak tylko te, które są potrzebne. No i wiesz, tam robisz przegląd, pytasz dzieci, czy to możemy oddać dla innych dzieci i tak dalej. I wiesz, i wtedy te przedmioty, które zostają w przedpokoju na przykład, czy w innym pokoju, to są te, które są do oddania, a do pokoju wchodzą tylko te ważne. No i to wiesz, w każdym miejscu w domu to jest. Właśnie w przedpokoju, w szafce na buty, są buty, tam wiesz, kurz i tak dalej, ale są też, wiesz, na strychu, w piwnicy, w szafce takiej, tu jakaś stara walizka, stara torba z urwanym uchem, no po prostu coś, czego już nie używasz, ale nie wiem, nie umiesz wyrzucić, nie wiadomo czemu. Wyrzucanie to jest wielka sztuka, to nie jest takie proste. W ogóle wiesz, to takie, myślę, że to ważny temat taki, żeby zorganizować sobie przestrzeń i dom, żeby urządzić dom tak, jak lubimy. Tak, żeby wchodząc do domu było takie odczucie, kupujesz coś taniej, bo cię nie stać niby na to, żeby kupić coś drożej. Ale jak kupisz taniej, to ci się szybciej popsuje i może tak być, że wyjdziesz na tym gorzej, bo po prostu musisz kupić 2 razy. I lepiej wydać wtedy pieniądze na coś droższego, jak masz gwarancję, że to jest lepsze i posłuży ci na dłużej, no to wiadomo, że lepiej mieć mniej przedmiotów dobrej jakości niż dużo przedmiotów małej i słabej jakości, albo kupować coś wszystkie takie, wiesz, dziady, że to po prostu się za chwilę popsuje.
A jeszcze kwestia przeprowadzek. Że jak się ludzie mają przeprowadzić, to wtedy się orientują, ile mają przedmiotów do przenoszenia. Albo zobaczą, ile mają w piwnicy przedmiotów i trzeba przenosić. Wiesz, to przedmioty tak trochę uziemiają człowieka. Jak się ma dużo przedmiotów i na przykład duży dom, to jest bardzo trudno przenieść się do innego kraju, wiesz, przeprowadzić się do innego miejsca. Czasem ludzie mogą się czuć uziemieni poprzez swoje przedmioty, bo sobie nie wyobrażają po prostu takiego momentu, gdzie biorą to wszystko i przenoszą w jakieś inne miejsce. To jest tyle roboty, że szok. A jak ktoś ma mniej przedmiotów, to jest taki bardziej lekki, taki wolny, tak jak ty, że wszystkie twoje przedmioty wejdą do jednego samochodu, przejadą z Polski do Szwecji i po prostu już jesteś, nie? Nie dużo tego trzeba, żeby no, można mieć taką lekkość, wiesz, za pomocą tego, że masz mało przedmiotów. Mało przedmiotów na zewnątrz to jest tak jakby obraz tego trochę, co masz w głowie. Jeżeli masz mało przedmiotów na zewnątrz, to możesz mieć czyściej w głowie. Fajnie jest pomyśleć o śmierci w takim momencie, kiedy masz dużo przedmiotów i myślisz sobie, no dobra, ale jak odejdę, jakby jutro miała umrzeć, nie? Zostawiamy coś innego po sobie. Więc wiesz, zabijamy się o to, żeby pracować i kupować przedmioty i mieć tam, wiesz, dużo mieć, a potem się okazuje, że to nie mieć, tylko to być jest istotne i warto o tym pamiętać. Ciągle nam mało, ciągle potrzebujemy tego poczucia bezpieczeństwa, że wiesz, że zarabiasz pieniądze, zarabiasz więcej, to na więcej cię stać i taki spokój niby się robi, wiesz, ale tak naprawdę to też jest, to nie ma końca. Każdego dnia się budzisz rano i myślisz cały czas o tym, możesz mieć taki lęk, wiesz, lęk o pieniądze i o to, czy cię będzie stać i wiesz, chodzisz do pracy, dużo pracujesz, potem lekko, impulsywnie wydajesz, potem coś, po prostu taki kołowrotek jakiś się robi, że można się bardzo mocno zatracić i zapomnieć, po co w ogóle wiesz, bo tak naprawdę my w świecie potrzebujemy coś więcej, nie tylko chodzić do pracy i wydawać pieniądze. Tak samo w życiu, w innych sferach można robić porządki i układać życie, wybierając to, co chcemy robić w ciągu naszego życia. Możemy wybierać, jak chcemy spędzić czas, z kim, co robimy w ogóle. Mamy ograniczony czas, tak jak ograniczona przestrzeń w domu. Mamy ograniczony czas i po prostu nie zrobimy wszystkiego. I musimy wybierać. I wybieramy pewne czynności. Możemy wybierać tak, żeby wybierać te najważniejsze. Najpierw to, co najważniejsze.